Well, first of all, hello to everybody. And I started skating when I was started skating when I was 7, just on the streets. And then when I was 10, my father took me to the league, and that was the really beginning of inline skating. And then when I was 19, I started skating as a professional here in Europe. Jak miał 7 lat, to zaczął w ogóle jeździć na rolkach tak po ulicach sobie, a kiedy miał 10 lat, to go zabrał na tor i od tego czasu zaczęło mu się rolkarstwo szybkie, no i od wieku 19 lat został profesjonalistą. Pytania dalej? Pytania? Wszyscy się wstydzą. Chłopaki. Chciałeś zapytać? No jedźcie. Czy wygra w Poznaniu? Will you win tomorrow? What time are you preparing? I don't know. You can never say you are gonna win until you cross the line. For sure, I did prepare. For sure, I am motivated to do my last race here in Europe. But to say that I'm gonna win, it's impossible. What time do you expect? To czekaj tylko, bo trudno powiedzieć, czy się wygra, zanim się przetnie mety. Natomiast na pewno jest się przygotowywał, na pewno jest zmotywowany, na pewno chciałby wygrać swój ostatni wyścig tutaj w sezonie w Europie. Well, the time is going to be a little bit tricky to predict because the course has got a lot of corners up and down, and especially the end where it's all downhill. You have to go really slow because it's dangerous and tricky. So it should be somewhere around 35 minutes, 40 minutes. Trudno przewidzieć, jaki będzie czas, bo I trasa jaki jest... miał Witek ostatnio? Jaki miał Witek w zeszłym roku czas? 36 chyba. Trasa jest... The best time last year was 36 minutes. And the weather was worse than right now. It was colder. He was skating alone by himself. The over half of the distance. Mazur. A będzie w tym roku? The guy with the orange suit from Wachau. In Wachau, in Austria. Yes. Yeah, the guy with the orange suit, he finished 9th or something. That was the guy who we To wcześniej mówił, że trasa jest trudna, bo ma dużo górek, dołków, dużo zakrętów Well, mocnych. he's signed up, but he doesn't have the start numbers, so we don't know. Zwłaszcza ten końcowy, jak się zjeżdża, a potem zakręt, a potem mocny, bardzo mocno nachylona w dół. Będzie trzeba jechać wolno po prostu. Chciałem pytanko jeszcze, jak przygotowuje się w zimie poza sezonem do nowego sezonu? Co robi w zimie? During the winter, first of all, I don't have winter. On nie ma zimy, nie ma sezonu. I'm very lucky that way. Normally, when I go back to Colombia, it's all the time between 25 to 30 degrees. Wraca do Kolumbii i ma 25-30 stopni. It's never. You lucky. So you practice the entire year, or you make some kind of, No, actually, right after my last race, which is at the beginning of December, I take 15 days completely off, where I try. 15 days? Yes, where I try not to do anything, like really nothing. Na grudnia. Na początku grudnia bierze sobie 15 dni, po ostatnim wyścigu w sezonie zupełnie dla siebie, bierze sobie 15 dni wolnego, w którym nie robi nic. And then after those 15 days, I start doing all the sports that I try to prepare all the muscles that I normally don't use during the season. So I play a little soccer, I try to play tennis, I run, I do mountain bike, all the sports. And then after those 10 or 15 days, I start skating, and more until the very beginning of the season, where I pretty much skate every day
once a day, and then the second training it's always either a bicycle or running, or I normally train twice a day. One is always on the skates, and then the other one is either on the bicycle or in the gym. Czyli przez te 15 dni uprawia wszystkie te sporty i budzi wszystkie te mięśnie, których na co dzień w treningach nie używa. A tak podczas całorocznym treningu, gdzie cały czas jeździ na rolkach, zawsze ma treningi takie mieszane, czyli najpierw w ciągu dnia jeździ na rolkach, a potem albo rower, albo siłownia. Stara się ją łączyć. Tutaj coś najbardziej motywujące, żeby w takim sensie pytam, żeby zaprosić więcej osób, co ich najbardziej zmotywuje, żeby tu przyjechać z teamu Rollerblade'a, czy z jakichś innych narodowych teamów? Czy to są pieniądze, czy to jest ranga zawodów? Czy... So if you would like to ask some other racers of yours high standard to come here to Poland, how should we motivate them? Is it like money thereafter, or is the rank of the competition? How can we make them come here? Well, I mean, for sure, there are some skaters who are always just thinking about the money, like on any other sport. But there is some other really good athletes and very professional athletes who are not just thinking about that, who are also interested on help, on the way we can help to develop the sport on different countries, because we need on inlines. I believe we have a great sport, and I believe we need more countries and more people doing it. So it's always difficult to motivate people to make more races, because it's already the end of the year and we are very tired. But I think the best way to start doing it is to start like right now, inviting some people, and these people for sure will bring more and more people. So maybe next year some other skaters know that Diego Rosero went there, so maybe it's a nice race. So you get that momentum going. This is nice. Powiedział, że na pewno dużo jest takich zawodowych atletów, którzy właśnie zależy im tylko na pieniądzach i to jest ich głównym motywatorem. Natomiast też są tacy, którzy wierzą w sport i wierzą w to, że przyjeżdżając tutaj pomagają. I wiedzą też o tym, że sport potrzebuje coraz więcej osób, które go uprawiają, i potrzebuje kolejnych krajów, w którym ten sport jest popularny. I wielu jest takich ludzi z misją, którzy przyjadą tu po to właśnie, żeby pomóc. I dobrą rzeczą właśnie jest, żeby zapraszać pojedynczych, na przykład tak jak teraz zaprosiliśmy Diego, to może w przyszłym roku zobaczą, że Diego tutaj startował na tym wyścigu, że tam był Diego w zeszłym roku, to może my też pojedziemy, i żeby spopularyzować na przykład jedne zawody, czy właśnie poprzez zapraszanie chociaż pojedynczych zawodników. I think the most important thing is to put it on the schedule, so we all know it's there. Normally, I mean, right now, all the athletes, all the top athletes are really mentally tired, more than physically. We are mentally, because for us, the end of the season is always Berlin. It's the last weekend of September. So when you tell the athletes, you have to skate another 15 days or another 20 days, they're like, oh no, it's like, it's already, like it's already more. But when you set on your mind, then okay, maybe the last race it's a little farther, then we have another race, then you build up that motivation, and it's not so difficult. But it's something that it has to be like every year, so people knows that it's there, and people knows that okay, for some people that missed different races, okay, they can still have the last race in Poland, or I don't know.